Myślimy o tym, co zadzieje się w przyszłości. Lęk, który przychodzi, przenoszony jest na ciało i powoduje to, czego chcecie się pozbyć. Słowa, które często słyszę, są takie, że ja tego nie przeżyję. Wchodzi się w to jak w wir, to wciąga. I nie wiecie kiedy jesteście już w miejscu, gdzie nie możecie spać, gdzie macie napady lęku panicznego, gdzie macie wszystko to, czego naprawdę nie chcecie mieć. Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat, który naprawdę dotyczy bardzo wielu z nas, a odważę się powiedzieć, że nie dotyczy bardzo małej ilości osób. Będę mówić o lęku, będę mówić o nerwicy, będę mówić o tym, co nam doskwiera, czym na przykład jest nadmierne myślenie powodujące, zwłaszcza nocą, brak snu, w ciągu dnia brak skupienia się na pewnych rzeczach, nad którymi chcemy się skupić, na przykład pracą, czyli wybieganie z myśleniem. Czyli pytaniem, które chciałabym postawić, jest, jak poradzić sobie z lękiem, z nerwicą, jak opanować brak skupienia, na przykład na tu i teraz, jak opanować często towarzyszący nam niepokój, taki doskwierający niepokój. Myślę, że każdy z nas go zna. Mechanizm powstawania takiego stanu jest taki, że myślimy o tym, co zadzieje się w przyszłości, czyli mamy pewne scenariusze, na których podstawie wymyślamy nowe scenariusze. I damy na przykład aktualną sytuację, która zdarzyła się nie tak dawno, czyli lockdowny. Wyobrażamy sobie, że mogą znowu nas zamknąć i zabrać nam firmę. Zamknąć nam firmę. Na tej podstawie tworzymy kolejny scenariusz, taki, że być może nie będziemy mogli wyżywić swojej rodziny, albo na przykład stracimy dom, jeżeli mamy kredyt, albo nie wiem, dzieci będziemy mieli w domu, więc tym samym nie będziemy mogli opanować własnych spraw, tych, których powinniśmy, na przykład związane z pracą zawodową, jeżeli będziemy mogli oczywiście pracować. Kolejnym przykładem może być choroba. Choroba może przyjść i zabrać nam możliwość pracy zarobkowej. I tworzy się kolejny scenariusz na tej podstawie, czyli mamy jakieś pierwsze symptomy choroby lub w rodzinie była jakaś choroba. Na tej podstawie twierdzimy, że jeżeli rozchorujemy się, nie będziemy mogli zarabiać, nasze dzieci nie będą dobrze zaopiekowane się. Być może w dalszej konsekwencji dlatego, że jeżeli to kobieta jest chora, mąż od niej odejdzie, bo nie będzie już atrakcyjna, bo będzie schorowana, bo będzie marudna. Tworzymy kolejny scenariusz, który powoduje lęk. Takim bardzo klasycznym też lękiem, który często słyszę, jest, co będzie, jak odejdą moi rodzice. I słowa, które często słyszę, są takie, że ja tego nie przeżyję. Czyli znowu mamy odejście bardzo bliskich osób, po czym kolejny scenariusz jest tak przerażający, że osoba mówi, że wręcz tego nie przeżyje. I trudność takiego sposobu myślenia jest taki, że my na podstawie pewnej informacji, która jeszcze się nie zadziała, czyli dotyczące przyszłości, tworzymy kolejne scenariusze i kolejne wyobrażenia, które również są w przyszłości. Jest tak, również niestety, że wyobrażając sobie scenariusze, mózg nie odróżnia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Więc teraz macie informację taką, że jeżeli tworzycie scenariusze, że coś się nie powiedzie, że coś złego stanie się w przyszłości, że czegoś nie przeżyjecie, że firmę będziecie musieli zamknąć, że nie będziecie mieli finansów, że nie będziecie mogli zaopiekować się dobrze swoimi rodzicami, swoimi dziećmi, że mąż od Was odejdzie, że żona od Was odejdzie, to lęk, który przychodzi, no bo te scenariusze są dramatyczne, naturalnie, lęk, który przychodzi, powoduje, przenoszony jest na ciało i powoduje to, czego chcecie się pozbyć, czyli palpitacje serca, pocenie nocne, brak snu, nagromadzające się myśli, drżenie rąk, ogólnie pojętą nerwicę. Zobaczcie też, że tak naprawdę wyimaginowane scenariusze i taka spirala albo wir tych scenariuszy jest tak naprawdę gorszy od tego, gdyby te rzeczy wydarzyły się w przyszłości. I już tłumaczę dlaczego. W momencie, kiedy o nich myślimy, nie możemy podjąć żadnej akcji. Nie możemy w tej chwili zająć się firmą, która być może będzie musiała być zamknięta, dlatego że jeszcze tego nie ma. Nie możemy podjąć akcji dotyczącej choroby, dlatego że ta jeszcze nie nadeszła. Nie możemy spróbować zacząć przy na przykład chorobie, spróbować zarabiać inaczej, dlatego że nie mamy jeszcze takiej sytuacji w realu. Nie wiemy, czy jeżeli mąż ode mnie odejdzie, czy oby na pewno zostanę sama. Tak sobie wyobrażam to dzisiaj, ale nie mamy takich informacji. Jeżeli rodzice odejdą, wyobrażenie jest, że będzie to tak dramatyczne, że ja tego nie przeżyję. Zazwyczaj jednak jest tak, i to wiemy z obserwacji, że wszyscy to przeżywamy. Więc tak naprawdę rzeczywistość wyimaginowana jest dużo trudniejsza niż ta, która zadzieje się. Ewentualnie, jeżeli którykolwiek z tych scenariuszy się zadzieje, jeżeli w ogóle, to imaginowanie tego jest dużo bardziej katastroficzne dla nas i dla naszego ciała, niż gdyby to naprawdę się zadziało. Bowiem w wyobraźni nie możemy podjąć żadnych kroków, a w realu, jak dzieją się trudne rzeczy, mamy taką możliwość. No to co wobec tego robić, jeżeli te myśli i tak nagromadzają się? Może nie kontrolować, ale obserwować je świadomie, jak one przychodzą. I zatrzymywać się na pierwszym możliwym wyobrażeniu. Jeżeli jesteśmy świadomi, co się dzieje, to możemy zatrzymać ten potok wyobrażeń. Myślenie o przyszłości, jeżeli nie jest konstruktywne, czyli tak jak wyżej powiedziałam, nie można podjąć żadnych kroków, tak naprawdę przyjrzewając się temu jest bezsensowne. Powoduje tylko i wyłącznie ból. Spróbujcie Państwo zatrzymać się na pierwszym wyobrażeniu, świadomie. Przeanalizujcie, jak tworzą się kolejne scenariusze i zatrzymajcie to w pierwszym możliwym. Nie rozkręcajcie, gdyż naturalne jest, że wchodzi się w to jak w wir, to wciąga. I nie wiecie kiedy, jesteście już w miejscu, gdzie nie możecie spać, gdzie macie napady lęku panicznego, gdzie macie wszystko to, czego naprawdę nie chcecie mieć. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję ogromnie.